Ok, przejdźmy do zadania kolejnego z chemii. W 250 cm3 wody rozpuszczono 12 g mieszaniny takiego i takiego, czyli wodorotlenku sodu i potasu w stosunku 1 do 3 moli. Oblicz stężenie procentowe obu składników. No i tutaj można powiedzieć, że się zaczynają schody, bo mamy poplątaną masę z molami. Musimy najpierw obliczyć masy molowe każdego z tych związków chemicznych. Zatem zacznijmy od wyliczenia M, czyli M duże to jest masa molowa, KOH. Nie pamiętam ile jest K, 39, chyba tak. Zatem liczymy 39, tlen każdy zna to 16, plus 1 i widać ładnie się tutaj dodaje 56. Jakbym się mylił, to mnie poprawcie. Chociaż wątpię. Potem jest NaOH. I tu mamy masę sodu 23. Już dawno tego Mendelejewa nie studiowałem i mogę się mylić, ale raczej mam rację, gdyż tak, wyszło 40. Pamiętam, że któryś z wodorotlenków tak wychodził. Pewnie ten oczywiście. Zatem mamy już masy molowe. Nie napisałem jednostek, bo w sumie nas nie interesują, ale jakbyście byli zainteresowani, to są gramy na mol. Mamy te masy i wiemy, że tego jest 1, czyli 1 M2, 3 M2. Zrobię, ja nie chciałem tak robić. Zrobię sobie tak, że tą notatkę sobie tak wytłuszczę. Zatem gdybyśmy mieli równe stosunki molowe, takie całe mole byśmy wzięli mol wodorotlenku potasu i 3 mole wodorotlenku sodu, to byśmy mieli łącznie, bo to jest tak jakby razy 3, to byśmy mieli 120 tego i 56 tego. Razem wyszłoby tego 176 gramów. Ok? Zrozummy to, co tutaj się dzieje. Jeszcze raz, jeżeli byśmy nie mieli takiego zadania jak to, tylko po prostu byśmy wzięli 1 mol, cały mol wodorotlenku potasu i całe 3 mole wodorotlenku sodu, to wyszłoby nam łącznie 176 gramów. I ja sobie to przyrównam tak jakby do 4 moli, bo tutaj mam te 4 mole. Zaraz to ogarnę w stosunku do tych 12 gram. Zresztą tak mi się wydaje, że tak będzie fajnie. Natomiast my mamy 12 gramów. Policzymy sobie z proporcji, bo w chemii dość często się używa proporcji X. Zobaczymy, ile łącznie to jest moli. Pamiętajmy, że te 4 mole to nie są 4 mole jakiegoś związku chemicznego, który łącznie ma tam 176 na 4, tylko to są 4 mole tych związków chemicznych. Więc skupmy się, obliczmy sobie X. Liczę na kalkulatorze, będę dyktował. To jest 12 razy 4 podzielić na 176. Róbcie sobie takie obliczenia gdzieś na kalkulatorze, żeby się ogarniać z tym. Wychodzi 27 w okresie. Można to zapisać na kilka sposobów. Po polsku chyba tak, a po niemiecku chyba tak się pisze. Już nie pamiętam. Ja to natomiast zaokrąglę do 3 miejsc po przecinku. 2, 7, 3. I taką liczbę będę stosował. Ona jest chyba niewiele większa od rzeczywistej wartości, więc mogę sobie zrobić. Teraz w kolejnej kolejności, jestem genialny. W następnej kolejności podzielę sobie to na 4. Zobaczmy, ile to jest. 273 podzielić na 4 to jest 69, czyli 0,069. Jeszcze zobaczmy, ile to jest to drugie. 204. 0,
204. I zwróćcie uwagę, że teraz tak, po pierwsze, to jest ta suma tych moli w tym związku, w tej mieszaninie tych związków chemicznych. Jednego jest 1, a drugiego są 3 porcje. Jedna porcja to 69 i zresztą jakbyśmy pomnożyli 69 razy 3, to by wyszło 204. Spróbujmy. 69 razy 3, 207. No może źle coś wpisałem, może tutaj jeszcze raz 273 podzielić na 4. O, ja bym musiałem wcześniej wpisać źle. To jest 68, albo mi kalkulator zaokrąglił. Dobra, to jest 68,25, a 68,25 razy 3, 204,75. O, no teraz jest ok. No, mam super dokładne obliczenia, więc mogę przejść właśnie do obliczeń. Już na ten moment, co musimy liczyć? Oblicz stężenie procentowe. Na ten moment możemy po prostu najzwykle w świecie przeliczyć, ile jest gramów każdej z tych substancji. Bo znamy masę molową i znamy ilość moli w tej mieszaninie, które razem łącznie dadzą tyle moli i ważą razem tyle, więc możemy policzyć tą masę każdej z substancji. Zatem liczymy. Super dokładnie 6, 8, 2, 5 razy 5, 6 to jest 3, no tutaj już zaokrąglę 3, 8, 2 grama. Moglibyśmy teraz od 12 odjąć to, ale ja przemnożę, żeby sprawdzić rzeczywiście, czy te obliczenia są ok. 204, 75 razy 40, 8, 19, no mniej więcej się zgadza. Tak, w teorii to powinno być tutaj 1 albo tutaj 8. No ale jak nam wyszło tak na kalkulatorze, no to się nie będziemy kłócić o tą 1/100 grama. Powiedzmy, że rzeczywiście od początku tyle było. Tym bardziej, że w tym miejscu przecież zaokrąglaliśmy. Zatem mamy już te wyniki. Mamy masę pierwszego i to zaznaczymy sobie żółtym. I masę drugiego, powiedzmy zielonym. Hop, hop. Więc możemy liczyć stężenia procentowe tego pierwszego i drugiego. Czyli CP, nie wiem czy pamiętacie, ze wzoru MS na MR, masa substancji 382. Ach, jeszcze jedna sprawa. Ogarnijmy wpierw masę roztworu. Mam nadzieję, że wiecie, że gęstość wody to jest 1 kg na decymetr sześcienny, czyli ewentualnie 1 gram na centymetr sześcienny. Znaczy to tyle, że to jest równe 250 gram, bo ze wzoru, jeżeli tego nie ogarniacie, tak nie wiem, tak jak ja w tym momencie w głowie, no to warto sobie rozpisać to na wzorze. D równa się M przez V. Skoro mamy D D nie jest napisane w zadaniu, to jest wiadome. Skoro mamy D oraz V, to możemy sobie policzyć M po prostu przemnażając przez V. Masa zatem wynika, że to jest 1 razy 250, czyli to jest 250 gram. Wracając do obliczeń, mamy tą masę substancji i w takim razie masę roztworu. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak się liczy masę roztworu. To jest masa rozpuszczalnika plus masa substancji w nim rozpuszczonych. Masa tych substancji to 12, a masa rozpuszczalnika to 250, zatem masa roztworu to jest 262. I to jest stężenie procentowe pierwsze. Drugie stężenie procentowe to jest ta druga masa 819 przez 262. Zostawiam Wam obliczenia, gdyż to jest proste wklepanie w kalkulator. Pamiętajcie natomiast, że tutaj nie używam tego razy 100%,
więc trzeba przesunąć przecinek dwukrotnie w prawo. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o lajkach, subach i zachęcam do wspierania kanału.